Zabrze. Przed przyjazdem tutaj mieliśmy dwa skojarzenia z tym miastem. Kopalnie i klub Górnik Zabrze. I nigdy nie myśleliśmy o tym miejscu jako o kierunku podróży. Dopóki nie zjechaliśmy do sztolni Królowa Luiza na naszą pierwszą rodzinną szychtę pod ziemią. Dopóki nie dowiedzieliśmy się, że stąd, z Zabrza, kiedyś można było popłynąć łodzią aż nad Bałtyk. Że pod naszymi stopami rozciąga się ponad 200 lat górniczej historii. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu ma coś, czego nie ma żadne inne muzeum w Polsce. Kilkanaście kilometrów historycznych podziemnych korytarzy. Trasa górnicza, jakiej nie ma nigdzie indziej w Europie. 2 dni, 2 kopalnie i masa atrakcji. Ruszamy pod ziemię. Dzień dobry moi drodzy, dzień dobry z Zabrza. Ja wiem, że to nie jest numer 1, jeżeli chodzi o kierunki turystyczne w Polsce, ale to miasto ma naprawdę bardzo duży potencjał. Zabrze leży w samym sercu Górnego Śląska. Kilkanaście minut jazdy od Katowic. 150 000 mieszkańców, historia, która sięga XIII wieku. Choć prawa miejskie miasto zostało dopiero w 1922 roku. Jedno z najmłodszych, starych miast Polski. Ale my nie przyjechaliśmy tu spacerować po ulicach. Przyjechaliśmy zobaczyć to, co znajduje się pod ulicami. Kopalnia Guido, sztolnia Królowa Luiza, wieża ciśnień, strefa Karnal i kilka innych obiektów. To wszystko tworzy Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Zaczynamy od najstarszej części, kopalni Królowa Luiza. Z naszym przewodnikiem spotykamy się przed budynkiem o ciekawej nazwie – Łaźnia Łańcuszkowa. Pojawienie się takiej łaźni łańcuszkowej dla górników poprawiło stan higieniczno-sanitarny górników, dzięki czemu w zasadzie już pod koniec XIX wieku w kopalni Królowa Luiza taki górnik mógł po skończonej szychcie, czyli po skończonej pracy, udać się do tej łaźni, zostawić swoje wilgotne ubrania. Dzięki temu te mokre ubrania, które były powieszone na tych łańcuszkach, można było je powiesić na górze. Na górze znajdowało się gorące powietrze i górnik mógł w tym czasie pójść sobie do łaźni, wziąć gorący prysznic, jak na tamte czasy, ciepły prysznic i szedł po prostu czysty do domu. Wychodzimy z łaźni i idziemy w głąb kompleksu Karnal. Naszym przewodnikiem po kopalniach będzie Mateusz Nowaczyński. To on tłumaczy nam, dlaczego to miejsce jest tak wyjątkowe. Była to najdłużej też pracująca kopalnia węgla kamiennego. W zasadzie od 1791 do 1998 nieprzerwanie prowadziła wydobycie, więc ponad 200 lat takiej historii. 207 lat nieprzerwanego wydobycia. To rzadkość na skalę europejską. To tu w tym miejscu, można powiedzieć, zaczęło bić źródło Śląska. Rok 1791, czyli rok, w którym kopalnia Królowa Luiza rozpoczęła swoje wydobycie i skrzyżowane ze sobą charakterystyczne narzędzia, czyli perlik i żelazko, te podstawowe narzędzia górnicze. Korona nad nimi oznacza, że kopalnia, jak i sztolnia należała do państwa, czyli w tym wypadku króla pruskiego. A teraz jedna z tych rzeczy, o których mało kto wie. W tamtym czasie Zabrze miało połączenie z Morzem Bałtyckim, bo tutaj mamy nasz kanał, nasz wylot sztolniowy. Mamy kanał sztolniowy, który wpadał do kanału Kłodnickiego, a kanał Kłodnicki wpadał do rzeki Odry, a rzeka Odra do Morza Bałtyckiego, więc tak naprawdę drogą wodną można było bez problemu dotrzeć do Szczecina. A my sami wchodzimy do Łodzi. 2,5-kilometrowa trasa, w tym prawie 1130 metrów samego spływu łódką. Sekunda, bo ta nazwa może mylić. Sztolnia to długie, prawie poziome wyrobisko. Może być częścią kopalni albo odrębnym obiektem. Służyła do odprowadzania wody i transportu węgla. Główna kluczowa sztolnia dziedziczna miała 14 km i 250 metrów. Łączyła dzisiejsze Zabrze z Chorzowem, przebiegając pod Rudą Śląską i Świętochłowicami. Ta, którą płyniemy, to jej fragment. Cały kompleks obejmował dawną kopalnię Królowa Luiza, ale jego najbardziej charakterystycznym elementem była właśnie ta sztolnia. Dlatego dziś miejsce nosi nazwę Sztolnia Królowa Luiza. Jak górnicy w ogóle się tu dostawali? Schodzili pod ziemię po drabinach, co często zajmowało im więcej czasu niż samo wydobycie. To jest, można powiedzieć, taki sposób, jakimi górnicy
wchodzili i schodzili w podziemia. Początkowo, jak węgiel zalegał dość płytko jeszcze, no to takimi drabinami górnik bez problemu mógł wejść i zejść. Ale jak kończył się węgiel, trzeba było schodzić coraz głębiej, no to już pojawił się problem. Ktoś zauważył, że pompy odwadniające poruszają się rytmicznie w górę i w dół. I wpadł na pomysł, czemu nie wykorzystać ich jako windy. Górnik wchodził na jedną platformę, ta go unosiła, a on w szczytowym momencie przeskakiwał na drugą, wyższą. Na ziemiach polskich nie mamy żadnego takiego szybu odnotowanego, żeby taką metodę stosował. Dlatego w języku polskim nie mamy nazwy na to, więc zapożyczyliśmy z języka niemieckiego, dlatego nazwaliśmy ją Fahrkunst. Czyli jakbyśmy w takim dosłownym tłumaczeniu przetłumaczyli na kunszt jazdy, sztuka jazdy. Dzień pierwszy dobiega końca. Wychodzimy na powierzchnię i mamy jeszcze kilka miejsc, które warto zobaczyć, zanim jutro zjedziemy jeszcze głębiej. Wyszliśmy na chwilę na powierzchnię, bo idziemy na obiad do restauracji Kelnerzy w wieży. Po pół dnia pod ziemią przenosimy się do restauracji w starej wieży ciśnień. Na obiad miejscowy specjał, który sami dopiero co poznaliśmy. Ja zamawiam ciekawie brzmiącą rzecz. Maczanka po zabrzańsku. Jesteśmy w Zabrzu? Po zabrzańsku. A Ola polską perliczkę. Mogę dać? Ale to jest chałka z mięsem, z cebulą w środku. W przepysznym sosie to mięso. Z tą cebulką wyśmienite. W tej restauracji znajduje się też jeden wyjątkowy stolik, na który przenosimy się na deser. To szklany taras ze szklaną podłogą, z którego można podziwiać Zabrze. Jeśli chcecie tu posiedzieć, to rezerwację trzeba robić ze sporym wyprzedzeniem. Po obiedzie zostajemy w wieży i idziemy kilka pięter wyżej na wyjątkową wystawę, na której możemy dowiedzieć się m.in. o tym, że wszyscy pochodzimy od gwiazd. W wieży ciśnień w Zabrzu możemy zobaczyć na samym szczycie tej wieży, na wysokości 40 metrów, wystawę poświęconą węglu, czyli wystawę Carboneum, gdzie można tak naprawdę dowiedzieć się, że tak naprawdę węgiel nas otacza. Węgiel jako pierwiastek jest wszędzie w naszym codziennym życiu. Poprzez takie różnego rodzaju doświadczenia, ekspozycje, które mamy tu przygotowane, turyści mogą zobaczyć i poznać, że tak naprawdę z tym węglem stykamy się na co dzień. Szykuje się kolejny upalny dzień, ale nam upały nie straszne, bo idziemy tam, gdzie przez cały rok jest stała temperatura. Bierzemy kurtki, bo w kopalni jest 12-14 stopni. Dlatego można się schować trochę przed upałami, ale też trzeba pamiętać właśnie, żeby zabrać jakąś ciepłą kurtkę, długie spodnie, żeby tam nie zmarznąć. Dzień drugi. Zjeżdżamy jeszcze niżej niż wczoraj, ale zanim wejdziemy do windy, 2 przystanki w strefie Karnal. Zaczynamy od wystawy poświęconej ratownictwu górniczemu. Ten budynek jest poświęcony ratownictwu górniczemu, czyli po prostu niesienie pomocy. W zasadzie to zdjęcie, które jest za wami, no to właśnie pochodzi z takiej pierwszej takiej stacji ratowniczej. Tu mamy cały ten sprzęt ratowniczy. Pod nami mamy też taką, że tak powiem, szklaną podłogę, a tam trochę takie zniszczone wagony, prawda, jakieś fragmenty górniczego ringu, ale to też pokazuje siłę żywiołów, z jakimi górnik musi się zmagać pod ziemią. Oprócz tego czeka na nas zabytkowa maszyna parowa z 1915 roku. Aż do roku 90 wywoziła górników z podziemi. 100 lat wciągała szolę na powierzchnię czystą siłą pary. Wyobraźcie sobie, że jak przez 12 godzin ta maszyna jest cały czas na chodzie, pracuje i transportuje górników czy sprzęt. Tak, dokładnie, tutaj jest istna sauna, tu wszystko, szyby są zaparowane. Górnik tu praktycznie w samej bieliźnie siedział i w zasadzie on tutaj ma nawet na tych krzesłach takie dziurki, takie bym powiedział nawietrzniki. Dziś działa już tylko na pokaz, a my za chwilę zjedziemy autentyczną szolą do najgłębszej turystycznej trasy w polskim górnictwie węglowym. Zjedziemy 320 metrów pod ziemię. Żeby tak sobie zobrazować, jak to jest głęboko, to jakbyśmy na przykład wzięli wieżę Eiffla w Paryżu, jakbyście ją wzięli teraz, obrócili do góry nogami i wbili w ziemię, no to gdzieś tak za 1,5 minuty będziemy tak głęboko, jak wieża Eiffla jest wysoko. To znaczy, że nasza górnicza szola, czyli górnicza winda, pędzi z prędkością 4 metry na sekundę.
Jest to szybko, można poczuć, można powiedzieć, tę prędkość, tak zwany wiatr we włosach, ale górnicy też trzeba wiedzieć, zjeżdżają znacznie szybciej. Zjeżdżają nawet i 10 i 12 metrów na sekundę. Na dole czeka na nas ktoś, kogo się nie spodziewaliśmy. Witajcie w kopalni Guido. Tak, to moje dzieło. Miałem 25 lat, kiedy ją założyłem. I może troszeczkę nieskromnie nazwałem swoim imieniem. Dawne dzieje. Dokładnie rok 1855. Nazywam się Guido Henkel von Donnersmarck. Moje uszanowanie. Guido Henkel von Donnersmarck. Śląski arystokrata, jeden z najbogatszych ludzi ówczesnej Europy. Zabrze bez Donnersmarcka nie byłoby takie samo. Idziemy dalej. Pod ziemią czyhały gazy, których nie widzi się i nie czuje, a wykrywacze gazów w XIX wieku były żółte i miały pióra. Kanarek ostrzegał przed niebezpiecznymi gazami. W tym przypadku na przykład dwutlenek węgla, gaz też niebezpieczny, bo wypiera nam tlen, więc ten kanarek pięknie śpiewa. Jakby przestał nagle śpiewać albo by po prostu spadł z tej żertki, no to dla górnika był to sygnał, że nie ma tlenu, więc trzeba pitać, czyli uciekać czym prędzej, bo może podzielić los kanarka. W starych chodnikach obudowa nie była z metalu, tylko z drewna. I drewno gadało do górników. Charakterystyczne takie dźwięki, takie skrzypienie, trzeszczenie ostrzegało górników przed tym, co może nadejść. Bo wiemy, że nad naszymi głowami mamy niezliczone tysiące ton skał, kamieni, no i matka natura nie lubi pustki, więc lubi upominać się o swoje. Więc w pewnym momencie, jak górnik pracując w tej ciszy, nasłuchując, czy przypadkiem ta obudowa, górnicy mówią, nie godo, nie śpiewo, nie mówi do nich, ta mowa drewna jest istotna dla nich, bo jak słyszą, że ona zacznie trzeszczeć, no to informacja, że za chwilę strop spotka się ze spągiem. Więc muszą naprawdę szybko uciekać. Możemy tutaj zobaczyć działające maszyny, które służyły do wydobywania węgla. Takie przenośniki, one czasami w kopalniach pracują całą dobę, czasami nawet i kilka dni taki przenośnik pracuje. Tak, kombajn chodnikowy, model Alpina AM50. Pierwsze tego typu kombajny to były lata 70. XX wieku i górnictwo bardzo szybko też zauważyło potencjał w tych kombajnach i wykorzystuje je też do dziś do budowy podziemnych wyrobisk, podziemnych chodników, w których teraz jesteśmy i się znajdujemy. Zobaczcie, 96 noży, każdy jest taki w miarę luźny. Chodzi też o to, że górnik ma w miarę szybko i sprawnie te noże ewentualnie jak trzeba wymienić. W kopalni Guido oprócz maszyn można zobaczyć XIX-wieczne narzędzia górnicze. A narzędzia bardzo proste, tak jak zresztą widzieliście, pyrlik i żelazko. Co jest czym? Żelazko, tak jak mówiłem, czyli żelazko, to jest ten tutaj szpic, który mamy. Żelazko, bo łatwo połączyć to ze słowem żelazko, dlatego właśnie ona ma właśnie taki wygląd, jakby popatrzeć od góry. No i żelazko przykładamy do węgla, no i uderzamy, prawda, narzędziem, czyli tym naszym pyrlikiem. A tu, na 320 metrach, jest bar. Najniżej położony pub w całej Europie. Tutaj każdy ma okazję do napicia się kawy, herbaty bądź jakiegoś innego trunku. Można również spróbować śląskich specjałów. Szynk. Ogólnie szynk to jest nazwa po śląsku właśnie na bar, pub, knajpę, czyli po prostu po naszemu to jest po prostu szynk. A jeśli chcecie tylko odwiedzić ten niezwykły pub, to jest na to sposób. Tutaj za 10 zł jest możliwość kupienia biletu i zjazdu bezpośrednio do pubu. Wracamy do sztolni Królowa Luiza na kolejną trasę. Rodzinna szychta. Trasa, której Gaja najbardziej nie mogła się doczekać. Tutaj co mamy, no to czy węgiel w czystej postaci, nawet zobaczcie, jakieś większe kawały węgla też tutaj zostały. No więc nic innego nie zostaje, jak wziąć kilofę do ręki i próbować. No to jedziemy. Popatrzcie, masz kilofek. Co, ciężki? Nie. Dobra, to teraz wejdź tam do środka, upierz.
O, dokładnie. Zanim pojawiła się elektryczność, wozy z węglem ciągnęły konie. Ich los był brutalny. Jak już koń zjechał, no to tak już, że tak powiem, w podziemiach zostawał do końca swych dni. Konie nie wyjeżdżały z powrotem, one tu na miejscu w podziemiach miały swoje stajnie. Górnik o nie bardzo dbał, dawał zawsze wodę, świeże siano, owies. Dbał o te konie, bo miał świadomość, że jak koń im umrze pod ziemią, no to oni będą musieli te wozy z węglem sami ciągnąć. A konie jako zwierzę pociągowe było dla górników wtedy bardzo potrzebne. W najstarszej partii sztolni Królowa Luiza chodniki są tak niskie, że nawet Gaja musiała iść na czworaka. Jak ty umiał chodzić na czworaka? Okej, ty na czworaka? Byliśmy tu w tej kopalni dosłownie parę godzin i ta nasza praca to była taka tylko na pokaz symboliczna, ale już samo chodzenie po tych ciasnych, niskich korytarzach, ja jestem pod wrażeniem i jestem przerażony, jak ciężką robotę mieli górnicy, a to wszystko dla węgla. Jeszcze przejazd górniczą kolejką Karlikiem. Z moją chorobą lokomocyjną to doświadczenie prawie ekstremalne. Takimi kolejkami, takim karlikiem górnicy jadą do pracy. A wyobraźcie sobie, że właśnie w takim przedziale 4 dorosłych chopa siedzi. Tak. Tak, dokładnie. Tam, gdzie ty siedziałaś sama. Tak. I ci było ciasno. Tak jej się spodobało, że do końca życia chce zostać z węglem na torze. Ty też zostajesz do końca życia? Ja musiałam się bardzo napić już, ale mnie tam wysuszyło, wyciągnęło ze tam jakąś soli. O, my tam byliśmy dla zabawy na krótko, ale jesteśmy umęczeni. Tak naprawdę nie zaczęliśmy jeszcze pracy prawdziwej, więc tym większy szacunek dla prawdziwych górników, którzy tak spędzają życie. 2 dni, 3 trasy pod ziemią, 2 kompleksy. Sztolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido. Każda trasa inna, każda warta odwiedzenia. A poza tymi 3 trasami muzeum ma do zaoferowania wiele więcej. Jeżeli szukacie czegoś ciekawego do zrobienia w weekend, dodajcie sobie Muzeum Górnictwa Węglowego do listy. My się nie zawiedliśmy, a muzeum ciągle się rozwija, więc na pewno jeszcze tu wrócimy.